Spośród całej gamy albumów z muzyką ekstremalną jest jedno wydawnictwo, które trafiło w sam środek tarczy zwanej thrash death metalem. To płyta już dość wiekowa, jednak nie dajmy jej się pokryć patyną. Albumem tym jest Protector: A Shading of Skin. Protector zostaje założony w Wolfsburgu w Niemczech w 1986 roku przez Michaela Hasse, Hansi Millera oraz Michaela Schnabela. Mimo bardzo dobrej muzyki nie uzyskują większej popularności poza Niemcami. Nawet dzisiaj są wymieniani w drugim szeregu, a szkoda. W 1986 nagrywają demo Protector of Death i podpisują kontrakt z Atom Age. Nagrywają mini LP Misanthropy, zaś w 1988 wychodzi całkiem dobrze przyjęty debiut Golem. W 1989 ukazuje się kolejny pełnograj pod tytułem Urn of Mud. W 1991 po zmianach personalnych zespół opuszcza założyciel Hansi Miller, zaś na gitarę i wokale wskakuje Oliver Wiebel. Bas przejmuje Matze Grun i w tym składzie nagrywają dzieło A Shading of Skin. Pierwotnie płytę miał produkować Mille Petroza, jednak doszło do kolizji terminów i nad brzmieniem zapanował jeden z największych producentów metalowych historii, czyli Harris Jones, odpowiedzialny za brzmienie m.in. takich kapel jak Halloween, Sodom, Creator, Voivod czy Immolation. Ta płyta to wojna, cios za ciosem, niesamowita sprawność techniczna. To wszystko spowodowało, że album nie zestarzał się aż do dzisiaj. To defowo-fraszowy majstersztyk biczujący plecy riffami aż do krwi. Oliver Weber jest niesamowitym frontmanem. Nie dość, że jego wokale są brutalne jak z piekła rodem, to jego techniczne riffy i solóweczki są przekozackie, od pięknie fraszowych po czyste defowe. Raz mu zapędzi na oślep, raz zwalnia, pieszcząc nas kilkutonowymi riffami. Mnóstwo się tu dzieje, a ciągłe zmiany rytmiczne powodują wzbieranie w nas uczucia siły i mocy i chęci, by ten album nie miał końca. Nie można nie wspomnieć o Michaelu Hasse na perkusji. Jego gra jest szybka i dewastująca. Gra w różnych stylach, od blastowania po groove, który pozwala nam chwilę odetchnąć od ciągłych ciosów na czaszkę. To zdecydowanie nie jest muzyka relaksująca, raczej zmusza do działania i powoduje, że krew w żyłach buzuje jeszcze szybciej, osiągając górne granice. Tętnice rozsadzane są przez 38 minut zaklętych w 13 utworach, w których dominują tematy takie jak kostnice, strach, koszmary, czyli wszystko, co pasuje do tak brutalnego grania. Dla mnie ta muzyka to takie 100% metalu w metalu. Jest brutalność, siła, ale również technika i świetne solówki. Stara szkoła pokazała światu, co znaczy grać energicznie, ale i z dozą szaleństwa. I z tym specyficznym klimatem lat 90., którego tutaj przecież nie brakuje. Tu nie ma miejsca na ckliwość czy rozczulanie. To moc i energia pędząca na czerwonym świetle i nie zatrzymująca się przed przejściami dla pieszych. Tu wszyscy muszą uważać na te niebezpieczne dźwięki, a nie na odwrót. Ten album to perełka. Jeżeli naprawdę chcesz dokonać destrukcji swojego umysłu, Protector na pewno ci w tym pomoże. To jedno z najbardziej szczerych death thrashowych grań pod słońcem, a raczej pod księżycem. Należy tylko ubolewać, że ten album jest tak niedoceniony, więc dlatego postanowiłem zrobić o nim odcinek. Starym wyjadaczom przypomnieć to wspaniałe granie, a młodym zaś zarekomendować, co znaczy prawdziwy, dewastujący metal. To posłuchajmy teraz fragmentów tego death thrashowego klasyka. Album rozpoczyna się śpiewem ptaków i gitarą akustyczną. Wszystko milknie, wchodzą molowe akordy i nagle całość zostaje zmieciona burzą dźwięku kawałka Mortuary Nightmare. Świetne, thrashowe, biczujące riffy, do tego brutalny wokal, miarowy rytm perkusji zmiatają wszystko na swojej drodze. Tekst zaś mówi o zbliżającej się śmierci. Utwór tytułowy rozpoczyna się bardzo wkręcającymi riffami, które po chwili robią się tłusto-defowe. Następnie całość wściekle przyspiesza, wchodzi melodyjny, aczkolwiek biczujący solo. Fajnie, że wiele się dzieje. Tekst zaś mówi, że życie uczy nas tylko cierpienia. Czas zrzucić skórę, aby dusza wreszcie odżyła. Retribution in Darkness to wręcz potwór defowo-frashowy, pełen genialnych riffów, amoku i szaleństwa. Sporo w nim również groove'u, więc utwór nadaje się jak najbardziej na koncerty. Opowiada o tym, jak to nadchodzi w nocy zło, gdy tylko nastanie księżyc. Terror we śnie, czegoś, czego nie można zobaczyć i modlitwa o to, by nastał wreszcie dzień.
Necropolis jest to piękny wstęp z płaczącymi gitarami do utworu Tantalus, który opowiada o synu Zeusa, który został skazany na piekło wiecznego, ekstremalnego głodu, a nie małego głoda, którego znamy z telewizji, za to, że podczas uczty podał do zjedzenia swojego syna. Jest to jeden z najwolniejszych utworów na płycie. Riffy pełzają jak boa dusiciel, by zacisnąć się wokół naszej szyi. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Okładka mrozi krew w żyłach. Przedstawiono na niej ciało więźnia obozu koncentracyjnego, gdyż pasiak ewidentnie na to wskazuje, zatopionego w wodzie i będącego już we wstępnej fazie rozkładu. Więzień, prawdopodobnie chowając się przed pościgiem, wskoczył do wody, lecz nie wytrzymał jej chłodu i z wycieńczenia organizmu zmarł. Okładka jest jedną z najbardziej hardkorowych, jakie widziałem w życiu i jej nie odzobaczę, jednak niesamowicie pasująca do brutalności muzyki. W prawym górnym rogu czerwone logo Protector, na dole tytuł albumu. Wkładka jest rozkładówką podzieloną na 6 łamów. Z jednej strony funkcjonuje jako plakat z fotami zespołu z różnych miejsc bytności, a po środku czerwony logotyp zespołu. Na drugiej stronie wydrukowano teksty do utworów, a na zamykającej stronie wkładkę zdjęcie zespołu, a pod nim informacje o producentach, gdzie nagrano album, kto stworzył okładkę i tym podobne. Pod spodem logo HR Records. Na klasyczno-srebrnym krążku CD wydrukowano czarną farbą logo zespołu, logo wydawcy oraz tytuły utworów wraz z czasami trwania. Na stronie zamykającej podano tytuły utworów wraz z czasami oraz skład nagrywający album. Pod spodem widnieje logotyp HR Records. Ten album to muzyczny majstersztyk oddający cześć najbardziej klasycznym odmianom metalu. Różnorodność pomysłów sprawia, że tej płyty po prostu chce się słuchać. Tu nie ma to tamto. Więc kupcie ten album, postawcie na półeczce i słuchajcie, bo ta płyta na pewno jest tego warta. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!